Dzisiaj mam dla Was świetną informację, tak naprawdę świetną zarówno dla Was, jak i dla mnie, tylko ja już z niej skorzystałem, a Wy jeszcze nie. Moi drodzy, emulacja sprzętowa FPGA wraca, czy nawet może wchodzi znowu pod strzechy. Dzięki nowej inicjatywie możecie mieć wypasiony zestaw Mister FPGA do emulacji niepoliczalnej wręcz ilości sprzętów nie za $600, ale za 600 zł. Tak, dobrze słyszeliście, złotych. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj pokażę Wam świeżutkiego klona Mistera FPGA od Taki Udona, zwanego Mister P, wraz z różnymi akcesoriami. Zrobimy więc unboxing, zmontujemy całą kanapkę z tych części, a także zainstalujemy sobie odpowiednie oprogramowanie i sprawdzimy, czy to wszystko działa. Będzie to takie, można powiedzieć, FPGA dla początkującego. Zanim Wam jednak o tym opowiem, zajrzyjcie na stronę PCBWay, producenta customowych płytek PCB i dostawcy wszelakich usług związanych z nimi. PCBWay ogłosiło niedawno 7. konkurs na najfajniejszy projekt hobbystyczny w kategoriach projektu elektronicznego, projektu mechanicznego i projektu na platformę STM32. Zgłoszenia potrwają do stycznia przyszłego roku, a do zgarnięcia są nagrody do $1500 w gotówce plus masa innych rzeczy. A każdy, kto się zgłosi, dostanie w bonusie P0. Zapraszam więc do udziału, a my wracamy do naszego Mistera P. Czym jest FPGA, już Wam wielokrotnie opowiadałem. Mam na ten temat zresztą cały filmik, możecie sobie go obejrzeć, jeśli chcecie posiadać ciut szerszy ogląd na tą sprawę. Na potrzeby naszego dzisiejszego tematu FPGA będziemy rozumieć jako jeden ze sposobów emulacji retro sprzętów. Będziemy więc mówić właściwie o emulacji za pomocą FPGA. Emulacja za pomocą FPGA jest to emulacja, która w przeciwieństwie do tej znanej Wam z PC-ów, Raspberry Pi, konsol, retro games takich jak DC64 czy DA500, czyli w przeciwieństwie do emulacji programowej nie jest realizowana właśnie w postaci programu, a jest realizowana sprzętowo za pomocą odwzorowania działania oryginalnych retro maszyn za pomocą układów logicznych, podobnie jak wyglądały one w oryginalnych maszynach, które są tutaj emulowane. Ma to sens? W ogromnym skrócie, takie odwzorowanie może być praktycznie logiczną kopią oryginalnych układów, a wtedy raczej możemy mówić nawet już nie o emulacji, ale o implementacji, a może być taką czarną skrzynką, która robi to samo co stary układ, ale w inny sposób. Dodatkowo układy czy jakieś bloki funkcjonalne odwzorowane za pomocą logiki w FPGA działają, logiki dyskretnej, wiecie, takiej logiki cyfrowej, działają z zasady jak działały oryginalne sprzęty, równolegle do siebie, a nie jak działają z zasady emulatory programowe, sekwencyjnie. W każdym razie ten rodzaj emulacji zapewnia nam zazwyczaj dużo wyższą zgodność działania emulowanej maszyny z oryginałem niż emulatory programowe. Mówię zazwyczaj, bo oczywiście są wyjątki, a emulacja programowa jest już na tyle dobra, że na przykład w Amigach z dużym powodzeniem stosuje się karty turbo zastępujące procesor oparte o Raspberry Pi P-Storm, a w Commodore'ku układy dźwiękowe zastępuje się masowo takimi grającymi programem na procesorach ARM, czy w ogóle podłącza się do komputera stacje dysków, kartridże czy inne rozszerzenia, które choć są programowe, są dla sprzętu od sprzętu nie do odróżnienia. Tak czy owak, emulacja oparta na FPGA, bo nawet emulatory FPGA często posiłkują się odrobiną emulacji programowej i zewnętrznymi układami dodatkowymi, taka emulacja jest zawsze znacząco bliższa oryginalnemu sprzętowi, a przez to przez wielu preferowana. Choć w domu posiadam na przykład komputer Ultimate 64 będący implementacją Commodore'ka opartą w dużej mierze na FPGA, a od niedawna mam też ZX Spectrum NGO, czyli ZX Nexta, również opartego na FPGA, to posiadanie uniwersalnego urządzenia do tego typu emulacji FPGA chodziło za mną już od wielu lat. Konkretnie chodził za mną Mister FPGA, urządzenie, a raczej oprogramowanie działające na deweloperskiej płytce FPGA DE10 Nano, na takim odpowiedniku Raspberry Pi dla tej technologii, wraz z dodatkowymi akcesoriami. Ten Mister FPGA pozwala na odpalanie na tej płytce DE10 rdzeni maszyn od automatów arcade
poprzez komputery i konsole 8 i 16-bitowe, a kończąc nawet na niektórych konsolach 5. generacji jak PlayStation 1. Przy okazji rdzenie to z angielskiego cores, są to po polsku wsady programujące czy raczej konfigurujące układy FPGA, tak by zachowywały się jak ten dany oryginalny retro sprzęt. Ale niestety, może i chciałem posiadać taki sprzęcior mistera FPGA, ale płytka DE10 Nano nigdy nie była tania. Kilka lat temu kosztowała około $100, a wtedy to było naprawdę przed tą naszą kochaną inflacją sporo pieniędzy, ale niestety dodatkowo stała się w pewnym momencie tak niedostępna, że jej cena chyba to teraz $200, choć nawet nie jestem pewien, czy jest ona w tym momencie dostępna. Widziałem nawet wyższe ceny, widziałem też DE10 Nano za $300. W każdym razie, żeby zbudować sobie porządnego mistera FPGA, składającego się z tej płytki podstawowej, huba USB, dodatkowej pamięci i płytki z wyjściami analogowymi, należało do niedawna wydać lekką ręką $600. A tutaj niespodzianka. Człowiek, co się zwie taki udon, skonstruował własny odpowiednik takiej płytki DE10 z drobnymi zmianami i wstawił go na sprzedaż za $100. A taki zestaw na wypasie z częściami, które wymieniłem, za $160. Nie 600. Oczywiście taka oferta to skarb, więc ludzie się na nią rzucili jak po świeże bułeczki. Na stronie, gdzie można kupić takie zestawy, poszło już w tym momencie 1000 sztuk w 2 rzutach. 1000 sztuk tych płytek w 2 rzutach po 500, które wyprzedały się każdy w 5 minut. Jednak nie bójcie się, kolejne 2 rzuty będą już zaraz w październiku i kolejne w kolejnych miesiącach. Ta płytka będzie generalnie dostępna bez problemu i długoterminowo, a i pewnie za jakiś miesiąc czy 2 będzie ją można kupić od ręki, jak już wszyscy fani FPGA się obkupią. Swoją drogą, ja też nie zdążyłem na pierwszy rzut, bo za wolno wpisywałem numer karty płatniczej, ale na drugi już jak najbardziej kupiłem za drugim rzutem płytkę bez problemu. Dobra, nie będę więc przedłużał. Płytkę kupiłem, wybrałem ekonomiczną wysyłkę i za wszystko zapłaciłem 800 zł w sumie. I co? Przejdźmy do mięsa. Mr. P przyszedł dosłownie po 5 dniach od jego zamówienia, co było zdecydowanie miłym zaskoczeniem, albowiem na stronie sklepu można było przeczytać, że ta tańsza wysyłka może nawet zająć kilka tygodni, ale jak widzicie, pudełko jest już w moich rękach i muszę powiedzieć, że pudełko naprawdę wygląda, powiedziałbym, dosyć ekskluzywnie. Bardzo fajne opakowanie, wysokiej jakości. W świecie retro takie opakowania to jest rzadkość. Tutaj z tyłu powinna być informacja, jakie rzeczy w tym pudełku znajdziemy. Powinno być zaznaczone tutaj tak naprawdę wszystko, ale nie ma zaznaczonego niczego, ale to oczywiście nie problem. To co? Zajrzyjmy do środka. Przy okazji, bo ktoś się nawet już pytał, czy nazwa Mr. P ma coś wspólnego z Raspberry Pi. Nie ma nic wspólnego, może tylko to, że chodzi o to, żeby Mr. P był na tyle dostępny, jak kiedyś bardzo mocno dostępny był Raspberry Pi i w sumie też w tym momencie jest. Takiemu udonowi nawet zwrócono uwagę, że ta nazwa może być lekko myląca, ale już nie chciał on przedłużać developmentu tej płytki, więc machnął ręką i zostało Mr. P. A w pudełeczku mamy kolejne pudełeczka. Pierwsze z nich to pudełko, w którym znajduje się albo USB hub, albo płytka I/O. Tak naprawdę nie ma tutaj rozróżnienia z zewnątrz, co tutaj znajdziemy. W drugim pudełku, co od razu widać, jest pamięć DRAM, 128 MB dodatkowej pamięci, która jest wymagana do obsługi większości korów. Kolejny jest kabel USB dobrej jakości, możemy go używać do zasilania. Mamy też wkręty do montowania całego systemu oraz taką, powiedziałbym, akrylową pseudo-obudowę. Z tej nie będę korzystał. Jest też tutaj adapter Wi-Fi Bluetooth, z tego będę korzystał jak najbardziej. I co? I samo pudełko zawierające serce tego całego systemu, Mr. FPGA, a właściwie klon Mr. FPGA, Mr. P.
Zostało jeszcze jedno pudełko, no tutaj jest znowu albo USB hub, albo płytka I/O, w zależności od tego, co było w pierwszym wyciągniętym przeze mnie pudełeczku. Zacznijmy omawianie tego całego zestawu od Mistera FPGA, czy właściwie od klonu Mistera FPGA od Mistera Pi, czyli tak naprawdę od klonu takiej rozwojowej, bym powiedział raczej wersji, być może niż klonu płytki DE10 Nano. Płytki z procesorem, czy raczej z układem FPGA. Obejrzyjmy sobie, jak to wygląda. A wygląda tak, tam na środku jest układ Cyclone 5, potężny układ FPGA, a naokoło widzimy szereg różnych złączy. Pierwsze z nich to złącze zasilania USB-C. Tutaj możemy podpiąć ładowarkę o napięciu od 5 do nawet 12 V, także szeroki zakres napięcia. Obok mamy nieobsadzony port zasilający na typowo 5 V. Do takich zastosowań hobbystycznych, także się nim nie zajmiemy. Obok jest wyjście HDMI. Obecność cyfrowego wyjścia dźwięku i obrazu to jest coś, czego naprawdę chcemy w tego typu urządzeniach. Ten czarny port to jest port deweloperski, nie używa się go w tym projekcie. Natomiast używa się tutaj tych szeregu pinów wejścia-wyjścia, które są na górze i na dole płytki. Tutaj można podłączyć szereg rozszerzeń, w tym także tą pamięć RAM, którą pokazywałem przed chwilą. Natomiast te wejścia na gold piny bliżej procesora, bliżej środka płytki to są piny, które są chyba trochę w standardzie Arduino i tutaj montujemy też shieldy, czy dodatkowe rozszerzenia do Mister FPGA. Będziemy też oczywiście coś tutaj montować. Przechodząc na drugą stronę, co my tutaj mamy? No mamy przede wszystkim wejście, kabel sieciowy Ethernet. Jeśli nie mamy dodatkowego dongla Wi-Fi, to tutaj możemy podłączyć sobie internet do tej płyteczki. Obok jest wyjście USB-C, ale to jest tak naprawdę tylko wyjście terminala portu serial do debugowania działania urządzenia. Też raczej nie będziecie z tego korzystać. A obok co? No obok mamy jeszcze jedyne tutaj złącze USB. Jedyne złącze USB na tej płytce. Ok, no prawie jedyne złącze USB na tej płytce. Zaraz pokażę, o co chodzi. Mamy tutaj bowiem taki mały dings z drugiej strony płytki, którego nie ma w oryginale. Tutaj mamy piny, które tak naprawdę są połączone z tym portem USB. To jest jedno i to samo i to będziemy wykorzystywać przy podłączaniu tutaj huba USB. Natomiast to, co teraz pokazuję, to jest rzecz jasna wejście na kartę SD, czyli na nośnik pamięci, z którego korzysta cały Mister FPGA. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o tą płytkę główną. A do tej płytki głównej przydałoby się podłączyć kilka rozszerzeń. Jednym z takich podstawowych jest hub USB, no bo ten jeden port USB, który jest na samym Mister FPGA, na samym Mister Pi, to jest za mało, żeby podłączać tutaj kontrolery. Także możemy sobie całą funkcjonalność rozszerzyć tego urządzenia, podłączając tutaj płytkę, która tych portów USB ma naprawdę, ale to naprawdę sporo. Tak się akurat składa, że ten hub USB będzie też na samym dole naszej kanapki, dlatego też musimy do niego przykręcić nóżki od spodu, a od góry dystanse, na których będziemy montować samą główną płytkę Mister Pi. Jedną właśnie z fajniejszych zmian w tym całym systemie Mister FPGA, jaka została wprowadzona w Mister Pi, jest możliwość podłączenia huba USB do płytki za pomocą wewnętrznego złącza, za pomocą tych tutaj pinów i portów na te piny. W przypadku oryginalnego Mistera FPGA taką płytkę hub USB musimy łączyć zewnętrznym kabelkiem od tego USB-A z Mister FPGA do tego USB chyba mini w hubie USB, natomiast tutaj wtykamy jedno w drugie i to już nam siedzi bez żadnych dydających kabli na zewnątrz. Ponieważ ja mam zestaw Mega, to będziemy tutaj montować jeszcze płytkę I/O, ale żeby ją zamontować, musimy na początku wkręcić kolejne dystanse, żeby ona sobie tam siedziała wygodnie nad tą płytką główną w odpowiedniej odległości. Ale oczywiście ta płytka I/O nie jest wymagana, chociaż naprawdę się przydaje, ale jakby ktoś nie chciał jej zamawiać,
to miałby w tym momencie taką podwójną kanapeczkę i to też by działało. A sama płytka I/O Board tak naprawdę sporo różnych dodatków. Ona spełnia dużo funkcji. Mamy wyjście analogowego wideo, mamy wejście dźwięku cyfrowego, wyjście dźwięku analogowego. Mamy też tutaj port, który wygląda jak USB, ale nie jest portem USB, to jest taki specjalny port na bezlagowe kontrolery. Mamy te wyjścia dźwięku, o tym już mówiłem. Mamy też guziki, które się przydają, guziki resetu, OSD i guzik definiowany przez użytkownika. No i oczywiście na środku mamy wentylator, który chłodzi nam całą naszą kanapkę. Także bardzo przydatna płytka, która tak naprawdę jest połączeniem kilku projektów wcześniejszych z Mistera FPGA. Montaż jest bardzo prosty. Montujemy tą płytkę jako shield, czyli musimy ją włożyć w te porty typowo arduinowe, wycelować to, żeby to siadło na dystansach, delikatnie przycisnąć, tak by nie było tutaj z boku widocznych żadnych przerw i gotowe. Płytka już prawie siedzi, no tylko jeszcze muszę docisnąć. Zawsze człowieka taki lekki stres bierze, kiedy konstruuje, kiedy składa takie rzeczy, no ale po dociśnięciu płytka już siedzi całkiem dobrze, jak zresztą widzicie. Chyba nie wspomniałem, ale ta płytka składa się tak naprawdę z dwóch części. Z tej pierwszej, którą już podłączyliśmy, oraz takiej, jak widzicie, drugiej takiej L-ki, gdzie znajduje się układ, który robi większość rzeczy, którymi ta płytka się zajmuje. I tą L-kę musimy włożyć z jednej strony do pinów wejścia-wyjścia na Mister FPGA, na Misterze Pi, a z drugiej strony musimy ją podłączyć pinami do samej płytki I/O Board. No, wystarczy to wycelować i znowu przycisnąć i to powinno wejść jedno w drugie przy zastosowaniu jakiejś tam delikatnej, chociaż nie za mocnej siły i jesteśmy chyba gotowi. Kanapka została złożona, pozostaje nam tylko jeszcze przykręcenie śrubek od góry, żeby to się tam wszystko trzymało i żeby nam się nie rozpadło. Został nam ostatni element, to jest dodatkowe 128 MB pamięci SD RAM. Potrzeba posiadania tej pamięci nie jest taka oczywista, bo na samym Mister FPGA, na samym Mister Pi mamy już dodatkowo, czy właściwie od razu mamy wbudowany 1 GB pamięci RAM, a tutaj potrzebujemy 128 MB dodatkowo, żeby większość korów nam ruszyła, bo większość korów bez tej pamięci nie ruszy. A no, nie ruszą dlatego, bo to jest inny rodzaj pamięci i tyle wam na ten moment o tym powiem. To musimy wsunąć z drugiej strony w piny wejścia-wyjścia. Znowu musimy wycelować, użyć trochę siły. Ta płytka, muszę powiedzieć, wchodziła najciężej, ale jak widzicie, weszła i wszystko się razem trzyma. I to jest tak naprawdę wszystko, co znajduje się w zestawie w Megapacku. I to jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby bawić się w FPGA na Mister Pi, na Mister FPGA, taką bym powiedział, pełną mocą. No a propos mocy, potrzebujemy jeszcze zasilanie, którego nie ma w zestawie. Ja posłużę się dobrym, mocnym zasilaczem do Raspberry Pi. W zupełności nam to wystarczy. No i potrzebujemy także kartę SD, microSD. Wiadomo, dla naszej wygody dobrze by było, gdyby była dobrej jakości, była w miarę szybka, będzie nam się łatwiej tam pliki przerzucać. I to wszystko, a tą kartę, jak widzicie, trzeba umieścić później, tutaj. Na stronie sklepu wchodzimy w zakładkę firmware, następnie w zakładkę official Mister Pi stock. Ja sobie tutaj od razu ściągnę ten pliczek, chociaż tak naprawdę w instrukcji jego ściągnięcie występuje troszkę później, ale ja sobie ściągnąłem go z rozpędu i dopiero jak go ściągnąłem, to zacząłem czytać instrukcję obsługi, która znajduje się poniżej i zróbmy to, co jest tam napisane krok po kroku.
Potrzebujemy na pewno jakiś program do nagrywania obrazów kart SD na kartę SD. Tutaj polecany jest Rufus, ściągnąłem więc Rufusa. Potrzebujemy też obraz samej karty SD. Jest to obraz, który się nazywa Mr. Fusion i jest on takim podstawowym, powiedziałbym, sercem projektu programowo Mr. FPGA, także jego też trzeba pobrać. Link jest, jak widzicie, w opisie instalacji. No to co, nagramy sobie na naszą kartę. Ja tu mam kartę SD 256 GB, zaraz sobie nagramy ściągnięty z sieci plik. I po przegraniu tego obrazu na kartę SD, co nie jest na szczęście jakoś długotrwające, bo to jest mały obraz takiego, bym powiedział, instalatora, musimy ją włożyć do Mistera FPGA i odpalić maszynę. W tym momencie wystarczy nam podłączenie kabla HDMI i kabelka zasilania i po chwili instalator ruszy. Mamy tutaj informację, że instalacja potrwa 2 minutki i rzeczywiście tyle trwa, nawet troszkę mniej. A po restarcie, po instalacji przywita nas goły system Mistera, gdzie nie mamy tak naprawdę niczego. Tutaj będziemy musieli dorzucać, czy byśmy musieli dorzucać ręcznie pojedyncze maszyny, gry, jakąś konfigurację, ale zamiast tego posłużymy się tym offline'owym plikiem, który ściągnęliśmy wcześniej. Jeśli go jeszcze nie macie, możecie go ściągnąć, jest tutaj też podlinkowany w punkcie 4. Teraz jedyne co musimy zrobić, to rozpakować go na kartę SD. Teoretycznie można by było zawartość tego pliku po kolei ściągać, gdzieś szukać, są nawet chyba jakieś instalatory, ale to wszystko może zawieść. Tutaj natomiast mamy wszystko w jednym pliku do przegrania raz, a dobrze. Tak przygotowana karta odpali nam na Mr. FPGA. Jak widzicie, mamy już w tym momencie jakieś katalogi z arcade'ami, z komputerami, z konsolami. Możemy sobie podłączyć dowolny tak naprawdę pad na USB i spróbować coś odpalić. No to co, spróbujmy odpalić cokolwiek, że tak powiem. Odpala się nam rdzeń tego arcade'a i lipa, bo nie ma tutaj jakiegoś pliku. Bo okazuje się, że tak naprawdę musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby nam to zadziałało sensowniej. Ano musimy ściągnąć taki specjalny skrypt update all, który jak widzicie nie znajduje się bezpośrednio w tych punktach podstawowej instalacji, ale bez niego mało co nam szczerze zadziała. Musimy go ściągnąć, a następnie przegrać do katalogu scripts na karcie SD. Następnie musimy wywołać menu konfiguracyjne albo guzikiem OSD na naszej płytce, albo jednym z klawiszy na kontrolerze. Odpalić sobie ze skryptów update all i tu się okazuje, że zapomniałem o tym, iż nie mam sieci. Wystarczyłoby podłączyć kabelek Ethernet, ale ja mam przecież dongla Wi-Fi, a w skryptach znajduje się specjalny skrypt, który umożliwia Wi-Fi skonfigurowanie. No w tym momencie oczywiście musimy podłączyć do Mr. FPGA dowolną klawiaturę USB. Ja podłączyłem jakiegoś Razora, została wykryta bez problemu i musimy przejść konfigurację Wi-Fi, jak to się robi no normalnie. Wybieramy sieć, wpisujemy hasło, dziękuję, gotowe. I teraz skrypt update all nam się oczywiście uruchomi. Przy jego starcie musimy wcisnąć przycisk w górę na padzie lub na klawiaturze, by zaznaczyć tam kilka ciekawych opcji, bez których no, update byłby troszkę bezsensowny. Tutaj możemy wybrać wiele dodatkowych rzeczy, jakie można ściągnąć z internetu. Wybierzmy BIOSy, wybierzmy bazę danych arcade'ów. Są to rzeczy chronione prawnie, dlatego musimy nasz wybór potwierdzić. Teoretycznie można byłoby to wszystko ręcznie ściągać, ale to jest droga przez mękę. Znają każdy, kto używał RetroArcha. Tutaj załatwi to za nas update all. Wychodzimy, uruchamiamy update all i w tym momencie musimy poczekać, no i to poczekać dobrych kilka minut, aż nam się to wszystko z internetu ściągnie. Po pewnym czasie
Jak widzicie, udało się, wszystko zostało poprawnie ściągnięte z sieci i w tym momencie, gdy wyjdziemy z tego skryptu i spróbujemy uruchomić już jakiś arcade, jakiś ROM, przepraszam, nie ROM, tylko rdzeń arcade'a, to jak widzicie, uruchomi się on poprawnie, ponieważ wszystkie pliki BIOSów, ROMy, kernele, jakieś pliki poszczególnych nawet układów, chipów, wszystko to zostało już ściągnięte z internetu i od tej pory możemy się bawić naszym misterem FPGA tak jak chcemy. Do pełni szczęścia przydałoby nam się jeszcze sporo gierek. W instrukcji obsługi możemy znaleźć kilka propozycji, m.in. gry na DOS-a, które zostały specjalnie przygotowane do działania na mister FPGA, w związku z czym wypakowuje się bezpośrednio do głównego katalogu karty SD. Podobnie jest tak samo tam podlinkowany pakiet z grami na Amigę, które również kopiuje się do głównego katalogu karty SD. Jeśli jednak nie mamy takich gier specjalnie przygotowanych dla mister FPGA, to trochę podobnie jak w przypadku RetroArcha na karcie SD znajdujemy odpowiedni katalog, w tym wypadku jest to katalog Games i później nazwa danego cora i tutaj wrzucamy zwykłe pliki, takie same jakbyśmy używali w emulatorach na PC-cie. Większość tych plików zadziała. Oczywiście są pewne formaty, pewne rodzaje plików, pewne zasady, ale o tym wszystkim już możecie poczytać w instrukcji obsługi samego mistera FPGA i poszczególnych korów. I tak przygotowaną kartę SD możemy z powrotem włożyć do mistera i odpalić sobie dowolną grę. Spróbujmy na początku Moon Patrol, bo chciałbym Wam jeszcze pokazać kilka opcji, jakie tutaj mamy. Na szczęście większość korów mniej więcej dobrze obsługuje te pady USB, takie jak na przykład pady do 8-bit DO, czy standardowe pady, więc gra na konsolach czy na arcade'ach jest raczej prosta i oczywista. A jeśli chcemy zmienić sobie jakieś opcje, wciskamy przycisk OSD na Mr. P albo szukamy go na kontrolerze i możemy się rozejrzeć. Na przykład możemy sobie zmienić aspect ratio danej gry. To się bardzo często przydaje. Możemy też sobie pozmieniać na przykład jak ma działać scan doubler na HDMI. Jest opcji tych naprawdę dużo. Akurat może nie w przypadku automatów. Zajrzyjmy na przykład do cora amigowego. Akurat Amiga była wgrywana jako taki wielki pakiet Amiga Vision, także tutaj jest praktycznie wszystko, czego byśmy pragnęli od Amigi, przynajmniej od strony gamingowej. Jest tutaj cały pakiet Amiga Game System. Odpalmy moje ulubione demko i będziemy mogli dzięki temu rozejrzeć się po jakichś ciekawszych opcjach, szczególnie związanych z wideo. Przejdźmy więc do ustawień i od razu widzę, że coś tu jest nie tak z aspect ratio. Ustawmy to na oryginal, niby jest, ale nie jest. O, teraz jest w porządku. Możemy też od razu sobie takie podstawowe funkcje podbijania rozdzielczości sprawdzić. Scaling. Jest tutaj tego naprawdę dużo. Fajne opcje kryją się pod menu Video Processing, gdzie można zmieniać filtry. Tak mogę powiedzieć, gdzie można zmieniać filtry i dzięki tym filtrom udawać, że mamy jakiś inny ekran, że na przykład mamy CRT-ka. Tego jest tutaj naprawdę dużo. Może spróbujmy jakiś preset załadować z pliku, może niekoniecznie z takich, jakie tutaj widzicie, które są przypisane poszczególnym korom, ale gdzieś tam na górze widziałem pliki związane z konkretnymi telewizorami. O, na przykład symulacja CRT. Zobaczmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy mieli S-Video. Widzicie, takie troszkę wszystko jest bardziej rozmazane i mamy te pionowe zniekształcenia, ale możemy sobie na przykład tutaj załadować coś, co by udawało nam czysty obraz, czyli brak jakichkolwiek dodatkowych filtrów. Też jest to ciekawa opcja. Jeśli nam tego było mało, to możemy sobie na przykład wybrać coś związanego z konkretnym monitorem, na przykład Sony PVM. Obraz na Sony PVM jest taki dosyć znacząco różniący się od zwykłych monitorów. Jak widzicie, jest to całkiem tutaj ciekawie pokazane. No, tych opcji jest wiele, to nie jest, że tak powiem, temat na ten odcinek.
Jeszcze oczywiście tylko Giana Sisters i na przykład przełączanie seedów w locie ze starych na nowe, z nowych na stare. Dużo korów posiada takie zaawansowane opcje ustawień danego komputera, danej konsoli. I no nie będę akurat tego tematu w tym momencie wam przedłużał. Dobra, muszę kończyć ten film. Po pierwsze padam po 9 dniach ewakuacji muzeum przed wielką wodą, później remoncie, a następnie odbudowywaniu wystawy. Po drugie, za 15 minut wychodzę do dentysty, także nie wiem, co będzie ze mną w ciągu najbliższych dni. A po trzecie, Mister FPGA to taki temat rzeka. I będzie on teraz długo gościł na naszym kanale. Możecie oczekiwać kolejnych filmów o konkretnych korach, konfiguracji i tym podobnym. To wszystko. Dziękuję za wsparcie naszego kanału na Patronite i na YouTubie. Zajrzyjcie na nasz kanał Discordowy i widzimy się już niedługo, jeśli będę mógł mówić po dentyście. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.